Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj znowu mamy DualSense do PlayStation 5. Tym razem będziemy testować analogi z efektem Hala, te zielone, które są rzekomo poprawione, jeśli chodzi o tą martwą strefę i zewnętrzny zakres ruchów. Zobaczymy, czy tak jest, aby na pewno. Mam nadzieję, że przyszły te oryginalne, ale to jakby sprawdzimy już w praniu. Dzisiaj niestety będę na kablu, więc będę trochę tutaj miał ograniczone ruchy, bo mój wspaniały zestaw Rode Wireless Go 2 poszedł na reklamację. Po 6 miesiącach przestał działać przycisk. Także zobaczymy, jak ta reklamacja się zakończy i wtedy będę mógł powiedzieć, czy polecam, czy nie polecam. Dobra, zaczynamy w ogóle od rozebrania pada i wiem, że widzieliście już wielokrotnie, jak to się robi, jak się wymienia te analogi. Ja jednak chciałbym to wymienić wokół kamery, żeby była jasność, że wymieniam na pewno na te analogi, że pad nie jest jakoś przygotowany specjalnie, jeśli chodzi o wynik ewentualnych testów, bo ja nawet ich nie testowałem. One przyszły wczoraj i dzisiaj postanowiłem, że nagram taki szybki test. Wróćmy sobie na kamerę pod górną. To jest mój pad testowy, także będę go nie ostrożnie traktował. Tutaj czas się liczy, chcę to zrobić jak najszybciej i pokazać Wam, jak to będzie wyglądało. Szybciutko te 4 śrubki odkręcamy. On był już wielokrotnie otwierany, także nie powinno być problemu tutaj z szybkim otwarciem tych zatrzasków. Tutaj i tutaj, dobra. Mamy bateria. Odpinamy koszyczek. Tutaj jeszcze mikrofon. O, wychodź. Koszyczek z baterią, tasiemki od triggerów. To jest pierwsza wersja pada, więc dlatego on tutaj tak w środku wygląda. Te nowsze mają już tasiemki chyba cieńsze tutaj, jeśli dobrze pamiętam. No i tu niebieską tą tasiemkę, ale to ma niewielkie znaczenie. Włączmy lutownicę. Odlutujemy sobie, o, nie ten grot. O, dobra. Ten gruby grocik sobie założymy, będzie szybciej, łatwiej i przyjemniej. Nagrzało się. Dobra. Przeczyściłem trochę rozlutownicę, więc powinno być łatwiej, jeśli chodzi o odlutowanie tych analogów, które już tu są. No i lutowane są spoiwem ołowiowym, więc teoretycznie powinno być szybciej. Zdejmujemy grzybki. Dobra. Wkładamy w uchwyt naszą płytkę. Odpalamy rozlutownicę. Będzie hałas niestety, więc poczekamy, aż się nagrzeje i zaczynamy rozlutowywanie. Dobra, rozlutownica ma 400 stopni, nakładamy topnik i zaraz spróbujemy to odessać. Dobra, zaczynamy. Dobra, mamy tu mniej więcej odessaną cynę. Dam Wam takiego tipa.
bo jak nie możecie, a najczęściej tak się właśnie zdarza, tych odlutować, tam nie chcę tacy uciekać, to je po prostu odegnijcie sobie w ten sposób. Magnesik nam uciekł. W ten sposób. Magnesik też można stamtąd już wyjąć. O. Dobra, żeby nie przeszkadzał. Tu jeszcze nam wisi. O, i tak jak mamy, to teoretycznie prościej to nam powinno wyjść samo, widzicie? Łatwiej się to odsysa. Tu jeszcze troszeczkę coś trzyma. Prawdopodobnie na jakiejś masowej nóżce albo o tu od przycisku. Ale za chwilę powinno odejść. Gdzieś właśnie tam na przycisku chyba jeszcze trzyma. Więc trzymamy sobie za drążek i ruszając będziemy widzieć, które nóżki się ruszają. Ta się nie rusza i chyba ta się nie ruszała. O. Czekajcie, bo potencjometr chyba wcisnąłem. Tak. O, zobaczcie, już nam chce wychodzić ten cały mechanizm. Dobra. A same potencjometry, no ten akurat ładnie wyszedł. Ten ładnie wyszedł. Też się trzymają. Ten się trochę rusza, te dwa się trzymają. Wtedy najprościej jest po prostu je polutować. Musi być duży grot z dużą pojemnością cieplną, dużo cyny i po prostu przejeżdżacie lewo, prawo. Tak, żeby to spoiwo było cały czas rozgrzane. Nawet jest go za mało. Jeszcze, o, w ten sposób. O, i zobaczcie, wychodzi pięknie. Tutaj dokładnie to samo, nie, tu nam ładnie się udało odessać. No i teraz z plecionką trzeba odessać to, co zostało. Praktycznie wszędzie mamy odessane, tylko na tych trzech, które lutowaliśmy, nam spoiwo zostało. Ale akurat z tym już problemu nie powinno być. To powinno ładnie puścić. Dobra, tu mamy. Tu też i jeszcze została nam tylko ta pierwsza dziurka. Jak oczywiście nie chcę dalej wyciągać, to znaczy, że za głęboko jest spoiwo. Dokładamy trochę świeżego, żeby się połączyło. Bierzemy plecionkę i jeszcze raz próbujemy odessać. Jeśli jest problem dalej, to przechodzimy na drugą stronę, bo z drugiej strony się zrobiła tutaj taka bułka. I z tego tytułu może się nie chcieć właśnie odessać. Teraz jest już przelocik we wszystkich dziurkach. Szybko sobie tą stronę po której leżą. Bo jak już je położymy, to już czyszczenie nie będzie możliwe. No i co? I bierzemy sobie dwa zielone analogi. One powinny mieć trochę mocniejszy opór, faktycznie mają. I kładziemy sobie je tutaj. Jednego. Drugiego. Powinien ładnie wejść. Wszystko ładnie siedzi. Teraz bardzo istotne jest, jak będziecie zalutowywać na początek, to bierzemy spoiwo i trzeba dobrze trzymać, tak żeby one były na płasko, bo jak się przylutuje je później krzywo, to manewrowanie z nimi jest trudne, można uszkodzić i szkoda w zasadzie nerwów na to. Po prostu te dwa pierwsze masowe pola, te nóżki z dociskiem lutujemy i potem już oczywiście po przekątnej, nie wspomniałem o tym, bo wtedy cały analog będzie na pewno prawidłowo wypozycjonowany, prawidłowo na płasko będzie leżał na laminacie, względem laminatu, mówiąc precyzyjnie. O, dobra, i dwa
Dwie nóżki masowe są polutowane, teraz po prostu bierzemy i oblutowujemy wszystkie pozostałe. Jestem ciekaw właśnie, czy faktycznie są one poprawione, czy ta zewnętrzna martwa strefa, ten zakres ruchów będzie teraz możliwy do perfekcyjnej kalibracji. Jeśli tak, to się przerzucam. Jeśli będzie dalej losowo, no bo niestety tych pomarańczowych to jest losowe, czasami się udaje super to wykalibrować, czasami gorzej. Raczej ma to niewielki wpływ na samą rozgrywkę, jeżeli nie jesteście prograczami, ale im lepsza kalibracja, tym oczywiście lepiej. Dobra, mamy wszystko polutowane, zaraz to wyczyścimy i złożymy pada. Wrzucimy go na tester, potem na kalibrację i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, płytka wyczyszczona. Wkładamy ją do obudowy. Najpierw gałki. Dobra, i teraz pyk. Dobra, jeszcze tutaj i chyba siedzi. Wszystkie fleksy najpierw, żeby nie pozapominać. No, chodź. Dobra. Dobra. Mikrofon numer 2. Przylutujmy teraz wibrację. Jedne przylutowane. Dobra. Dobra, tu mamy wszystko. Teraz koszyczek. I od razu, żeby nie zapomnieć, ale przykręcimy koszyczek najpierw. Od razu, żeby nie zapomnieć, drugi mikrofon. Bo będzie później zabawa z rozbieraniem znowu. On jest w miarę na wierzchu, ale mimo wszystko wolę, żeby był kompletny. Dobra. Podpinamy baterię. Teraz obudowa. Dobra, zatrzaski złapały. Skręćmy. Celowo nie będę regulował ich magnesami. Nie ma takiej potrzeby. Robimy to od razu programowo. Jeszcze dwie śrubki. No co tu się dzieje? A. Trzeba Dobra, siedzi. L1. R1. Maskownica. Dobra. No faktycznie trochę ciężej chodzą, ale powiem wam, że jest to przyjemne. Tak jakby no sprawiają wrażenie takich precyzyjniejszych. No tutaj na pewno na plus, jeśli o to chodzi. No powiem wam, że jest wygodniej. Moim zdaniem, to subiektywne odczucie jest takie, że sprawiają wrażenie takich solidnych.
tytułu, że ten opór jest trochę większy. Zobaczymy teraz, jak to wygląda bez kalibracji. Także przenosimy się na ekran. Podpinamy sobie pada. Dobra, i widzimy, że że jest tutaj tak śmiesznie, ale faktycznie może to świadczyć o tym, że one będą ładnie się kalibrowały, jeśli chodzi o tą zewnętrzną martwą strefę. Także przerzucimy się na kalibrator, czyli musimy sobie wpisać DualSense Calibration Tool. O, i tutaj mamy tą stronkę. Klikamy połącz, łączymy. Kalibrujemy centralny punkt, zapisujemy zmiany. Widzimy, że już jest po polsku, ładnie ktoś tam przetłumaczył. Klikamy start. Lewy górny róg. Prawy górny róg. Lewy dolny róg. Prawy dolny róg. Klikamy OK. Gotowe. Wracamy na tester. No dobra, i fajnie mamy wycentrowane. I zobaczcie, 00392, żadnego jitteru, żadnych ruchów. No, muszę przyznać, że tu już jest ekstra. Na pewno jest lepiej niż tamten. No, widzimy, ten troszeczkę tutaj jakoś delikatnie się rusza, ale to są takie marginalne ruchy. No dobra, to teraz to, co nas najbardziej interesuje i w zasadzie zadecyduje o tym, czy przerzucam się na stałe na te analogii. Skalibruj maksymalny zasięg drążku. I teraz robimy powolne obroty analogów. Klikamy gotowe. OK. Wracamy do testera. Ponownie włączamy test i patrzymy. Lewy analog. No, powiem Wam. OK, ale tutaj po tych okręgach możliwe, że on się wyrobi. A, wyrobił się, tak. Tutaj w prawym górnym rogu. Jeszcze raz zrobimy ten test. Ale OK. No i teraz prawy, który nas w zasadzie najbardziej interesuje. Na lewym już widać, że ten zakres jest fajnie skalibrowany. No i tutaj też widzimy. Możliwe, że albo one muszą się wyrobić, albo trzeba je jeszcze raz skalibrować. No tutaj widzimy, że możliwe, że źle skalibrowałem. Jest fajnie, ale tu coś mi brakuje. Widzicie, w prawym górnym rogu i w prawym dolnym rogu jakby nie do końca one dochodzą. No dobra, powtórzmy sobie kalibrację. Jeszcze raz przechodzimy sobie tutaj. Skalibruj maksymalny zasięg. No i lecimy. Lewy analog. Prawy analog. Dobra. Gotowe. Wracamy na tester. Sprawdźmy jeszcze raz. Włączmy sobie tutaj ten test. I patrzymy lewy. Tu jeszcze. Dobra. No widzimy, że jest trochę lepiej. Jeśli chodzi o tą kalibrację. Tam się trzeba naprawdę powoli postarać, żeby się ta kalibracja w taki sposób udała. Zobaczmy teraz ten prawy. No, widzimy, że jest nieco lepiej. No myślę, że praktycznie jest idealnie. Podejrzewam, że też co egzemplarz to może być troszeczkę inaczej. Natomiast na tą chwilę, no faktycznie, no tutaj tylko nie chcę w prawym dolnym rogu tak jakby dojść do tej krawędzi. Faktycznie widzę, że jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o te analogii. Tam wiadomo, trzeba będzie jeszcze popracować nad tymi zakresami. Nie wiem, od czego to zależy, czy od wewnętrznej rezystancji, czy tam można jeszcze jakoś to podregulować, ale na tą chwilę widzę, że jest całkiem w porządku, jeżeli chodzi o tą kalibrację. Sprawdzę sobie jeszcze kilka tych analogów na innych padach, które posiadam, no i wtedy będzie można powiedzieć coś więcej, ale na tą chwilę wszystko wskazuje na to, że jednak się na te analogii
przesiądę, ponieważ faktycznie ten zakres jest troszeczkę bardziej przewidywalny, jeżeli chodzi o regulacje. I myślę, że coś w tym jest, jeżeli chodzi o te analogi, że one są już taką wersją prawie że finalną. Podejrzewam, że jeszcze coś tam się pojawi na rynku, ale no nie ukrywam, jestem zaskoczony tym, że faktycznie tak fajnie się kalibrują, natomiast no, testy będą trwały dalej, bo no, to są tylko 2 analogi wymienione, więc spróbujemy, tak jak mówiłem, na innym padzie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A tymczasem to wszystko w tym materiale. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Staram się na wszystkie odpowiadać. Jeżeli macie coś do naprawy, w opisie macie link do strony internetowej. Tam wypełniacie krótki formularz. Dostarczacie sprzęt osobiście lub wysyłkowo. Po diagnozie i wycenie decydujecie, czy dokonujemy naprawy. Także żegnam się z Wami i do następnego materiału.